Historia, którą opowiadam, to nie fikcja. Mój pierwszy rejs to musiała być katastrofa. Przepłynąłem 1000 mil morskich, nieomal zatapiając jacht z całą załogą. Wyruszyłem bez wiedzy, bez umiejętności, bez planu. Jestem żeglarzem, podróżuję po świecie i nie unikam wyzwań. Jak ja dzisiaj siebie słyszę, to aż ciężko jest mi o tym opowiadać. Ruszyłem w rejs bez umiejętności, bez przygotowania, bez profesjonalnej załogi, bez wiedzy o obszarze, w jakim będę żeglował. Ruszyłem, bo chciałem, bo tak sobie zaplanowałem. W dniu 16 grudnia moich urodzin, to jest zbieg okoliczności oczywiście, wiadomo, że nikt sobie na urodziny nie kupuje jachtów. Kupiłem jacht. Proces wyboru jachtu trwał krótko. Myślę, że kilkanaście minut. Po prostu znalazłem jacht, który był w okolicy. Bardzo nie chciałem jeździć po całej Norwegii, szukać odpowiedniego sprzętu. Poza tym zupełnie nie znałem się, ani nie wiedziałem, jaki jacht potrzebuję. Więc znalazłem taki, który był blisko. Oczywiście jadąc tam, wiedziałem, że to nie będzie mój pierwszy wybór. Od razu kupię jacht. Ja się zastanowię nad tym, obejrzę, pomyślę. Pojechałem na miejsce, zobaczyłem go i mówię: tak! Chcę, kupuję, zostaw, biorę dzisiaj, zapakuj mi. Jacht okazał się już na pierwszy rzut oka odrobinę niesprawny. Szybka analiza. Jeżeli jacht jest niesprawny, to trzeba go usprawnić. Jak się chce usprawnić, to trzeba by się znać. Jak się nie zna, to trzeba go zabrać do ludzi, którzy się znają. Jeżeli chcę zabrać jego do ludzi, którzy się znają, to muszę ich zabrać, to ja muszę ich znać. Tak czy inaczej zdecydowałem, że zabiorę ten jacht do Polski. Z miejsca, w którym on był zacumowany, jest około 1000 mil morskich. Tyle wynosił mój pierwszy samodzielny rejs zaraz po kursie na jachtowego sternika morskiego i zaledwie miesiąc po nieomalże dokonaniu żywota na środku Bałtyku. To jest przejaw odpowiedzialności. Nie wolno pływać uszkodzonym, zepsutym, niesprawnym jachtem. Trzeba go naprawić. Ja sobie wymyśliłem, że ja robię swój rejs, że ja robię swoją przygodę życia, że to musi być wspaniałe. Wsiąść na jacht i popłynąć w silną dal, dopłynąć, wykonać jakąś misję. To ja nie mogłem się z tym podzielić, nie mogłem tego zaszczytu oddać komukolwiek. Nie, ja to zrobię sam, ja sobie poradzę. Podszedłem do sprawy rozsądnie i stwierdziłem, że muszę mieć jakąś pomoc, że nie wytrzymam cały czas przy sterze, że mam ograniczony czas. Poprosiłem jednego z instruktorów w szkole, w której zdobywałem patent żeglarski, żeby przyjechał do mnie na miesiąc przed wypłynięciem i żeby pokazał mi, jak założyć żagle. Ja tego nie potrafiłem zrobić. Nie ruszałem mojego jachtu w obawie, że nie będę potrafił wrócić w to samo miejsce. Nie wypływałem nigdzie tym jachtem w obawie, że on mi się popsuje. Ja mimo wszystko uważałem, że samodzielny rejs do Polski to jest idealny pomysł. Moja załoga. 2 kumpli. Z dzieciństwa. No co tutaj dużo dodać? Już w dzieciństwie wielokrotnie podczas wspólnych zabaw narażaliśmy życie własne. Takie tradycje trzeba pielęgnować. Oni nie mieli pojęcia o żeglowaniu. Nie wiedzieli nic. Ale ja wiedziałem, że oni się świetnie nadają do tej operacji.
Oni zakładali, że ja wiem coś, a ja nie wiedziałem dużo więcej. Zdaje się, że minęły 3 dni, jak się wszystko wyjaśniło. Wyruszyliśmy bez najmniejszych problemów. Okazało się, że wyjazd z portu nie jest taki straszny. Ruszyliśmy, łódka była zaparkowana gdzieś w głębi fiordu. Wyjechaliśmy, piękna pogoda, uruchomiliśmy żagle, które już wiedziałem jak założyć. I ruszyliśmy w 1000 mil podróży. Pewni, że jesteśmy zdolni w trójkę zawojować cały świat. Ta pewność jeszcze dobre 3 dni nie schodziła nam z twarzy, zadowolonych, pełnych energii. No, nie, energia minęła trochę szybciej. Powoli, niespiesznie zbliżamy się do ujścia fiordu na pełne morze. Pojawiła się taka delikatna fala. Fala wysokości krawężnika, gdzie dziób delikatnie podbijał z niemalże niewyczuwalnym drgnięciem. Ja patrzę na chłopaków, a jeden po 10 minutach mówi: ja bym się przespał. Drugi taki jest, wygląda jakby poszedł spać, tylko że zapomniał się z nami pożegnać. Ta fala była naprawdę niewyczuwalna. A jeden z nich mówi: ty, Wojty, a to będzie cały czas tak bujać? Uprzedzę fakty, mówiąc, że chłopacy chorowali, ciężko chorowali przez 3 pełne dni. 3 pełne dni ciągła choroba. Wmuszałem w nich picie. Pilnowałem, żeby pili. Z jedzeniem było różnie. Na lądzie chyba za pierwszym razem coś zjedli, ale później się okazało, że mają tylko więcej materiału. Później pamiętam, że tego jedzenia też unikali. Ale nie wyprzedzając faktów. Wypływamy na otwarte morze, mijamy miasto Ålesund. Warunki piękne. Pogoda, słońce, płyniemy z wiatrem, na żaglach. Rozwijaliśmy do tej pory tylko jeden żagiel. Tylko foka. Trochę dlatego, że płynęliśmy z wiatrem, co jest jak najbardziej wskazane w takiej sytuacji. A trochę dlatego, że ja nie czułem się wystarczająco pewnie, żeby płynąć na 2. Jest w tym nawet odpowiedzialność z mojej strony. Ale tak naprawdę kierował mną po prostu strach. Strach, że nie poradzę sobie z 2 żaglami. Jak ja zdałem egzamin na JSM-a, to nie tak, że ja nie zdałem. Nie. Ja go nie kupiłem. Naprawdę zdałem, ale to jest zupełnie co innego żeglować samemu na własną odpowiedzialność, wsiąść na jacht i popłynąć, gdzie każda sytuacja, ta przy pomoście i ta z żaglami na otwartej wodzie, w każdej sytuacji nie czuje się człowiek pewien. Ja się nie czułem na pewno pewien siebie. A co innego jest być na kursie, wykonywać czynności, jakiekolwiek by one nie były, jak trudne manewry nie byłyby do wykonania, kiedy na pokładzie jest instruktor. Kiedy są ludzie, którzy w każdej chwili przejmą panowanie nad jachtem, nad sytuacją i nie grozi z tego tytułu żadne nic. Tak, nie używałem 2 żagli, bo się bałem o to, czy potrafię. Kolejnym portem, w jakim stanęliśmy, był port na wyspie Runde.
Przezabawna historia, o której nie omieszkam opowiedzieć. Tam zdobywaliśmy kolejne szlify z zakresu łapania lądu. Tak to trzeba nazwać. To się powszechnie nazywa procesem cumowania. Ale w naszym wykonaniu polegało to na łapaniu lądu. Port w Rundę nie jest specjalnie dużym portem, nie ma tam specjalnie dużo miejsca. W momencie, kiedy wpłynęliśmy do środka, okazało się, że przy pomoście pływającym nie ma już miejsc. I my upatrzyliśmy sobie miejsce idealne dla nas na samym skraju pomostu, gdzie w zasadzie ewidentnie nie trzeba było być specjalistą, żeby zrozumieć, że to nie jest miejsce przewidziane do cumowania. To była zewnętrzna strona ostatniego Y. Ale dla nas nie było rzeczy niemożliwych. Ja to wspominam jako wyjątkowo skuteczny sposób, umiejętność na zachowanie w losowych sytuacjach. Dobra, to po prostu się nazywa wielka improwizacja. Mianowicie w celu złapania tego lądu mieliśmy człowieka na samym dziobie, który już w połowie wisząc oczekiwał spotkania z Y. Miał za zadanie zejść na tego Y. Oczywiście troszeczkę go zatopił, ale to też nie stanowiło większego problemu. Następnie miał trzymać jacht i stopniowo wciągać go w miejsce przeznaczenia, samemu udając się krok po kroku do pomostu. Drugi miał przygotowane cumy, by zejść na pomost w drugim rzucie w ramach desantu i uwiązać jacht jakkolwiek. Tutaj muszę dodać, że po prostu ja nie miałem załogi, ja nie miałem ludzi na pokładzie, których mógłbym nazywać załogą. To były dwie osoby niezwiązane z żeglarstwem, radzące sobie w taki sposób, że to działało. I mi to wystarczało. To był piękny pokaz, ja dam radę, tylko daj mi szansę. To była energia, to była chęć, to był zapał. To byli ludzie, którzy przed chwilą byli zieleni na twarzy i wymiotowali za burtę. Wchodząc do portu, dostają zadanie do wykonania, rzucają się z pełną werwą i oni chcą to wykonać. Tak cumowaliśmy, po prostu. W jakiś sposób podejść do lądu, w jakiś sposób zrzucić tam człowieka. Myślę, że na tym etapie, po założeniu cum, byliśmy z siebie tak zadowoleni, że na tym się kończyło porządzanie jachtu. Nie minęła długa chwila, jak przez port przechodziła grupka osób. Wyszli z jachtu i wybierali się na ląd. I jedna z dziewczyn zawołała do nas coś o jakimś high water czy low water, coś mówiła. Chłopacy mówią, ona coś tam mówi o jakiejś wodzie, coś, że tu się będzie zmieniać ta sytuacja, że mamy uważać. A ja tam długo nie myśląc mówię, don't worry. No i my takie don't worry zostaliśmy tam, gdzie staliśmy. Budzę się rano, jako pierwszy, wychodzę na pokład, patrzę, a tylko my jesteśmy tak wysoko.
wszystkie łódki, a szczególnie pomost, jest dużo niżej. Okazało się, że staliśmy na kilu, wbitym konkretnie w dno, a nasze cumy wyniosły najbliższy Y i jeszcze 2 obok, znacznie wyżej, aniżeli konstrukcyjnie było to przewidziane. Żeby zejść na pomost, to trzeba było się opuszczać po burcie. Tak to wyglądało. I wtedy zrozumiałem, o co tam chodziło, że ten low water, no ogólnie, ale w zasadzie co to szkodzi? Po prostu dużo bardziej stabilnie jacht spał i załodze też się wygodniej śpi, bo nie ma tych wahań, nie można... No dobra, tego się nie da usprawiedliwić. Chłopacy wyszli, nic im nie mówiłem, chłopacy wyszli jako w drugiej kolejności i tylko słyszałem: Wojty, to tak ma być? Tak ma być! Zanim zjedliśmy śniadanie, zanim się wybraliśmy, przygotowaliśmy do podróży, to i woda się znalazła. Rzucenie cum i odpłynięcie. Mieliśmy wypracowaną metodę. No co tu dużo mówić. Metoda była wypracowana, skuteczna i co należało robić? Powtarzać. Wyglądało to tak, że jeden z moich załogantów, stojąc na Y, asekurował burtę, powoli nas wypychając, bo najważniejsze to nie podrapać burty, tak? Jest hierarchia zachowań. Tak więc on wysuwał jacht spokojnie, ostrożnie, właśnie zwracając szczególną uwagę na te zadrapania i łódka odpłynęła. I wycofałem, wypływając na niemalże środek portu. Ale spokojnie, to był plan. Załogant miał się dostać na koniec Y. Przypominam, że to był ten Y bez... ten węższy Y. To nie był ten Y z kładką, tylko to był ten Y bez kładki, ta zewnętrzna część. Miał się dostać na koniec tego Y. Miało mu to zająć chwilę, więc odsunąłem się na bezpieczną odległość. W momencie, kiedy on dotarł do końca Y, plan był taki, że ja zbliżę się dziobem do jego stanowiska i dam mu szansę. No to jest śmieszne, jak ja dzisiaj sobie to wspominam, no to jest śmieszne, no nie mogę się powstrzymać. I dam mu szansę, żeby wszedł na pokład. To było na zasadzie, no, było 2 załogantów, wiedziałem, że przynajmniej opracujemy 2 porty. Później zaczęłyby się problemy, gdybym już nie mógł ich, gdyby mi się załoganci skończyli. Akcja udała się, zakończyła się pełnym powodzeniem. Podpłynąłem dziobem, załogant wskoczył na ten dziób, wiedząc, że walczy o przetrwanie. Było ich nadal 2. Wypłynęliśmy i kolejny dzień to już była poważna żegluga. Wypływamy z wyspy Runde i dalsza żegluga wiąże się z otwartymi wodami Morza Norweskiego. Tak, ta pauza była bardzo potrzebna. To były bardzo nowe warunki. To było spotkanie z otwartym morzem. Zanim jeszcze wypłynąłem, gdzieś na Facebooku
rozmawiałem z bardziej doświadczonym żeglarzem. No i pamiętam, że właśnie dowiadywałem się, jak ja mam to zrobić, którędy ja mam płynąć. Ja wiem, czy ja mam wypłynąć po prostu daleko od brzegu, na otwarte morze i jechać do Polski, czy mam jakieś inne metody zastosować. Ten żeglarz mi powiedział, dał mi bardzo dobry, bardzo mi pomógł. Odpowiadając, to zależy. Oczywiście miał rację. To zależy od łodzi, od załogi, ode mnie, od morza, od tej odległości od brzegu. To zależy od bardzo wielu czynników. Wypływając na otwarte morze, omijając od południa wyspę Rundę, przyszła pierwsza pełnomorska fala. Długa, wysoka, wolna. Co tam się zaczęło dziać? Chłopacy krążyli pomiędzy mesą, koją, kokpitem. Oni się musieli dograć, żeby się mijać w zejściówce. Oni nie wiedzieli, gdzie jest lepiej. Czy na dole leżąc, czy u góry stojąc, czy tam leżąc. Po prostu zaczęła się tragedia. Ja nie chorowałem, o dziwo, ale chyba tylko dlatego, że pamiętałem, że nie wolno mi chorować. Jeżeli ktoś chce poznać przyczyny takiego toku rozumowania, jakoby mi nie wolno było chorować, to polecam obejrzeć odcinek Umarłem na rejsie. Link w opisie. Mi nie wolno było chorować. Ja to wiedziałem, miałem to psychicznie w głowie bardzo mocno zapisane i faktycznie to działało. I działa do dzisiaj. Ja przygotowując się do tego rejsu, w którymś momencie pobrałem locję albo coś, co przypominało locję Wybrzeża Norweskiego. Nie był to szczegółowy opis portów, punktów nawigacyjnych, to w ogóle nie był szczegółowy opis niczego, ale doczytałem tam, że w Norwegii jest kilka bardzo niebezpiecznych miejsc. I z jednym z nich mieliśmy się właśnie dzisiaj, tego dnia, skonfrontować. To nie było tylko kwestia wypłynięcia na pełne morze. Musieliśmy opłynąć przylądek, czy półwysep Stad. Paskudne, wredne miejsce, którego dzisiaj opływanie pochłania dużo mojej uwagi. Ja w tej książce, w tej locji norweskiej wyczytałem, że to miejsce należy przy silnym wietrze opływać bardzo szerokim łukiem. Taki opis, bardzo szeroki łuk, mógł znaczyć wszystko i nic. Nie miałem pojęcia, co znaczy bardzo szeroki łuk. Natomiast przy ładnej pogodzie można płynąć blisko skał. Ta opcja w ogóle mi nie odpowiadała i pływanie blisko czegokolwiek wydawało mi się strasznie niebezpieczne, więc wybrałem opcję numer 1. Płynęliśmy długo, bardzo długo w stronę otwartego morza i w którymś momencie jeden z moich przyjaciół, bo był już tylko jeden, drugi zaległ i ciężko chorował w mesie, pyta się mnie: ty, Wojty, a czy my już nie jesteśmy wystarczająco daleko od tego brzegu? I w tamtym momencie spojrzałem za siebie, a brzeg był tylko wąskim paskiem na horyzoncie. Ja bardzo dosłownie potraktowałem informację o tym, że półwysep Stad,
trzeba opłynąć szerokim łukiem, bo w ten sposób jest bezpiecznie. Do brzegu wracaliśmy 6 godzin. Na silniku. Pół dnia płynęliśmy z powrotem do brzegu. Myślę, że cokolwiek autor tej locji miał na myśli, my na pewno spełniliśmy warunki. To było bardzo odpowiedzialne z mojej strony. Samo otwarte morze było straszne. Fala wybujała, chłopacy się pochorowali, a ja też specjalnie pewności co do tego, co robię, nie miałem. Kiedy wróciliśmy bliżej brzegu, czym prędzej udaliśmy się do kolejnego portu. Tym razem na niewielkiej wyspie w pobliżu miejscowości Malej. To, czego dokonałem podczas cumowania w tym niewielkim porcie, mam po dzień dzisiejszy w pamięci i jestem z tego niezmiernie dumny. Wchodzimy do małego portu. Na główkach były posągi jakichś syrenek. To nie było normalne miejsce, ale chyba te syrenki przyniosły mi szczęście. Wpływam do portu i czuję, że mam znacząco zbyt silny wiatr, jak na moje poczucie wartości w stosunku do moich umiejętności. Wiatr był silny. Wiatr był silny. Nie wiem, skąd wzięła się we mnie pewność, że tak należy to zrobić. Wyprzedzę fakty. Po zacumowaniu 4 żeglarzy na łódkach za mną i przede mną klaskało mi. Świetna robota. Tak to się robi. Tak to się robi. To był mój 3. port w życiu. Z samodzielnego żeglowania w życiu żeglarza, kiedy byłem skazany na własne umiejętności, na własne decyzje. Ciężko wytłumaczyć, ale w skrócie mówiąc, ustawiłem łódkę bokiem do wiatru. Wiało mi w lewą burtę. Port był bardzo wąski i raczej podłużny. Wzdłuż dłuższego boku łódka przesuwała się, raz za razem uciekając dziobem na zawietrzną stronę. W tym momencie pomagałem sobie delikatnie silnikiem, jak pomagałem sobie po prostu, prostując ją raz jeszcze, tak by wiało prosto w burtę. I w ten sposób pokonałem około 150 metrów, dryfując z wiatrem wzdłuż zaparkowanych przed moim dziobem jednostek. W pewnym momencie zobaczyłem, że jest miejsce, jest idealnie, jest dla mnie, tam się mieści Gauzdal, to jest jakby... Ja nawet nie myślałem. Pełna moc na manetce i parkowanie na ręcznym z myślą, że co się może nie udać. W zasadzie wyglądało to tak, że wkleiłem się w pomost pomiędzy 2 jachtami. Miejsce okazało się tam wcale nie być tak dużo, jak wyglądało. Wkleiłem się tam na ręcznym, uderzyłem kulą założoną na dziobie w pomost. To pozwoliło mi siłą inercji i jeszcze pracującą śrubą przykleić resztę burty. W tym czasie chłopacy zeskoczyli, bo nie było na tym etapie rozmów typu nie schodźcie, nie skaczcie, bo sobie nóżkę złamiecie. Nie, to od razu było. Jakby mogli to zrobić z saltem w powietrzu, to było z saltem. Po prostu mieli się tam zdesantować. Natychmiast wskoczyli
Na brzegu jeszcze było małżeństwo i chłopacy też nie wiedzieli, że tak się robi, bo to małżeństwo chciało pomóc. Widziało, że w trudnych warunkach cumujemy i chciało pomóc. I chłopacy się mnie pytali: ej, oni chcą te nasze sznurki, to mamy dać? No, tak, dajcie! Starsze małżeństwo, ten pan dostał sznurkiem w twarz, no bo chłopacy nie wiedzieli, że się nie rzuca w ludzi, tylko gdzieś obok. Ale zrobił, no i jakby nie był chyba urażony. Natomiast dostać mokrą cumą w twarz to nigdy nie jest przyjemne uczucie. Stanęliśmy, po prostu stanęliśmy. Wyglądało to tak, jak ja bym miał 50 lat doświadczenia i robił takie rzeczy 3 razy dziennie. Po prostu wyszło idealnie. Ta totalna improwizacja wyszła idealnie. Co mogło się stać? Mogłem wyrżnąć po prostu dziobem w ten pomost, mogłem nie trafić w to miejsce, które było wolne, mogłem uderzyć w którekolwiek z tych jachtów. No wszystko mogło pójść nie tak. Ja tylko jak zobaczyłem tą przestrzeń, ona jest moja. Gaz do dechy, skręt, uderzenie, buch, przyklejenie. Teraz ja też tak robię. Ale teraz ja wiem, co ja robię. Wtedy wyszło po prostu pięknie, idealnie, profesjonalnie. Owacje na stojąco, pomoc zebranych, zeszliśmy na ląd. Coś pięknego. Wspomnienie do dzisiaj. Nie trzeba umieć, żeby robić. Nie trzeba umieć towarzyszyło mi do końca rejsu. Interesują Cię treści, jakie tworzę? Polecam Ci 3-odcinkową serię o akcji ratunkowej na Bałtyku z udziałem moim i helikoptera, z czego mój udział był znacząco większy.